So, you know, later on, after Prabhupada had started his worldwide preaching mission and so many temples all over the world, when he came back to Vrindavan in his final days, then he again called for Śrila Narayana Maharadża. Więc potem, kiedy Prabhupada ustanowił ten cały wielki ruch ogólnoświatowy, tak wiele świątyń, to właśnie pod koniec on wrócił do Vrindavan i jakby tak ponownie nawiązał taką relację, czy kontakt z Narayanem Maharadżem. Yeah. And I can say that I was personally there in Vrindavan in 1977 when Prabhupada was leaving this world. I was living there in Krishna Balaram Mandir for about 6 weeks before Prabhupada passed away, and every day I was going into Prabhupada's rooms. Więc ja mogę powiedzieć z swojego doświadczenia, ponieważ mieszkałem przez 6 tygodni, wtedy kiedy Prabhupada, w okresie kiedy Prabhupada opuścił ten świat i codziennie przychodziłem do jego pokoju. And so Śrila Narayana Maharadża came and he met with Prabhupada. I was not in the room at that time, but we knew that Narayana Maharadża was being called by Prabhupada to come and meet with him. Więc Narayan Maharadż, on był jakby tak wezwany przez Prabhupada, żeby przyjechać. Mnie wtedy nie było akurat w tym pokoju. Ale wszyscy wiedzieli, że jest zapraszany przez Prabhupada do misji. Yeah. Yes. So, Śrila Narayana Maharadża has told many times, he has explained how Prabhupada spoke to him at that time. His final conversations with Prabhupada. Więc Narayan Maharadż, on wielokrotnie właśnie mówił o tej końcowej rozmowie z Prabhupadem. And one of those conversations is also taped. You can see the transcript and you can hear the recording. I jedna z tych konwersacji jest nagrana, możecie sami przesłuchać tej rozmowy. So Prabhupada wanted Śrila Narayana Maharadża to do some final service to him. Więc Prabhupada chciał, żeby Narayan Maharadż spełnił jakąś taką końcową służbę dla niego. One of the things he wanted him to do was to convey his apologies to his god brothers. Więc jedną z rzeczy, którą prosił, aby zrobił, to żeby przekazał swoje przeprosiny do jego braci duchowych. So Prabhupada was now preparing to leave this world. Więc Prabhupada przygotowywał się do opuszczenia tego świata. And as a pure Vaishnava, as a humble Vaishnava, he was wanting to clear any offense that he may have made. Więc jako pokorny, czysty Vaishnava, on chciał wyczyścić wszystkie obrazy, jakie mógłby popełnić. So he told Śrila Narayana Maharadża that sometimes in my preaching I was very heavy, you know, and I said some things against my god brothers. Więc powiedział Narayanowi Maharadżowi, że czasami w swoim nauczaniu byłem taki bardzo ciężki i mówiłem tak ostro w stosunku do moich braciach duchowych. And Prabhupada said I should not have told these things. Nie powinien mówić takich rzeczy, powiedział Prabhupada. I want that you will go to my god brothers and also bring them here. He wanted whatever god brothers of his were living in Vrindavan, he wanted him to bring to him. Więc on chciał, żeby on właśnie przekazał te przeprosiny swoim braciom duchowym, a bardziej chciał nawet, żeby ci bracia, którzy byli w tym okresie, w tym rejonie, żeby Narayan Maharadż ich sprowadził do niego. And he wanted to convey his apologies and ask forgiveness from his god brothers. I on chciał, żeby właśnie przekazano jego przeprosiny w stosunku do jego braci duchowych. So when he told this to Śrila Narayana Maharadża, więc gdy on to powiedział Narayanowi then Maharadżowi, Śrila Narayana Maharadża told Prabhupada, no, you have not committed any offense. Narayan Maharadż zaprotestował, powiedział, nie, ty nie popełniłeś żadnej obrazy. Because we understand what you have done. My rozumiemy, co ty zrobiłeś. This was for your disciples. To po prostu robiłeś to dla swoich uczniów. This was your preaching tactic. To była twoja taktyka nauczania. He said, we also do these things with our disciples. My również robimy tak podobnie ze swoimi uczniami. Because this is the nature of Guru, that he will want to keep his disciples close to him in a certain stage of when they're very young disciples, so that they will only hear from him.
Ponieważ jest taka strategia guru, że on na pewnym etapie rozwoju swoich uczniów próbuje ich chronić czy utrzymywać tak blisko siebie. So Śrila Narayan Maharadżu told Prabhupada that we don't consider that this was any offense. You are like our father. And if you are chastising us, it is good for us. Więc my nie przyjmujemy tego jako obrazę z twojej strony, ponieważ ty jesteś jako nasz ojciec i my to przyjmujemy jako takie karcenie ojcowskie karcenie. So Prabhupada still he insisted. Więc But I want that you will convey my apologies. Ale pomimo tego Prabhupada naciskał, żeby Narayan Maharadżu po prostu przekazał swoje przeprosiny, jego przeprosiny. And then Prabhupada said, wtedy Prabhupada powiedział, I am, I'm preparing to leave this world. Przygotowuję się do opuszczenia tego świata. And I want that you will perform my samadhi. I moja wola jest taka, abyś przygotował dla mnie samadhi. You will personally, with your own hands, you will perform my samadhi. Abyś swoimi rękami osobiście wykonał samadhi dla mnie. And then Prabhupada also told him. Wtedy Prabhupada również powiedział mu. He said, I have gone to the West and I have brought many innocent, very sincere souls, my disciples. Udałem się na zachód i sprowadziłem wiele takich szczerych uczniów, moich uczniów. And I have tried my best to train them. I próbowałem jak najlepiej wyszkolić ich. They are sincere. Oni są szczerzy. But they are young and they need more help. Ale oni są młodzi i oczekują większej pomocy. So I want that you will help my disciples after I leave. I chciałbym, abyś po prostu pomógł moim uczniom po tym, gdy odejdę. When Śrila Prabhupada asked this to Śrila Narayan Maharadżu, kiedy Prabhupada poprosił o to Narayana Maharadża, Śrila Narayan Maharadżu hesitated at that time. Śrila Narayan Maharadżu zawahał się wtedy. Why? Dlaczego? Because when you are receiving such an order from such a personality at this time, you must take this order very seriously. Ponieważ kiedy otrzymujesz takie polecenie od tego typu osoby, to wtedy musisz po prostu przyjąć to bardzo poważnie. Yes. When a great Mahabhagavad Vaishnava like Śrila Prabhupada is leaving this world, his final request is very, very heavy. You have to carry this order. Ponieważ w momencie, kiedy wielki Bhagavata Vaishnava opuszcza ten świat, to jego polecenie jest bardzo takie poważne. Musisz to bardzo poważnie przyjąć. So when Śrila Narayan Maharadżu was requested by Prabhupada like this to help his disciples, then Śrila Narayan Maharadżu hesitated for a moment. Kiedy właśnie Narayan Maharadżu został poproszony o to przez Prabhupada, on się zawahał. And then Prabhupada, he again told him, give me your promise. To wtedy Prabhupada poprosił go, obiecaj mi to. Then Śrila Narayan Maharadżu promised Prabhupada. He said, yes, I promise that I will, to the best of my ability, I will always help your disciples until my last breath. Więc wtedy Narayan Maharadżu właśnie obiecał, tak, do końca mojego ostatniego oddechu będę pomagał twoim uczniom. So later on, Śrila Narayan Maharadżu explained to us why he hesitated. Więc później Narayan Maharadżu wyjaśnił nam, dlaczego się zawahał. And he said, at that time, he saw that many of the leaders of ISKCON, who were GBC members, they were senior disciples of Prabhupada, he saw that they were very strong, they're preaching all over the world, they're like, he said, strong like thunderbolts, so how I can help them? He was thinking like this. Dlaczego on się zawahał? Właśnie Narayan Maharadżu wyjaśnił, że w tym momencie, w tamtym okresie on widział liderów Prabhupada, sanyasinów, GBC jako takich bardzo silnych. On to nazywał, że oni są jak silni jak piorun. Więc jak mógłby im pomagać.